Witamy ponownie na kanale Guitar Stories. A znowu w Custom 34, znowu bardzo silna ekipa. Piotr Łukaszewski, Łukasz Łukaszewski, Mikołaj Łukaszewski. Witam. A ludzie, których nie widać, a którzy robią największą robotę, Jaro, Kuba i Sebastian. Jedziemy z koksem, jak to się mówi, czyli z Toneksem, czyli koks z Włoch. W poprzednim odcinku zajęło nam to wiele długich godzin. Robiliśmy profile wzmacniacza Sword. Atomic Space Tone. Tak jest. Konstrukcja typu Fender Tweed. Tak jest, z kolumną fabryczną Sword na głośniku. Greenback. 1x12, tak jest. Mikrofony klasyczne dla tego zestawu, czyli Shure 545 i Beyerdynamic M160. Robiliśmy też ujęcia wzmacniacza basowego Super Bassman Fendera. I to bardzo ciekawe, bo postanowiliśmy też przyjaciół basistów potraktować poważnie. Wzmacniacz lampowy bardzo dużej mocy z kolumną Aguilar lodową 4x12 plus gwizdek. Symbolu nie pamiętam tej kolumny. Jest 412. I z mikrofonem Neumann FET47. Co ciekawostkę powiem, że mikrofon ten kupiliśmy ze studia Abbey Road. Jeszcze ma te znaczki tam EMI i tak dalej. I ostatni kąsek, definitywnie kąsek. 2 kanały wzmacniacza Hellstone Prodigy w odsłonie Tiberius. Nasz, moim zdaniem, święty graal brzmień high-gainowych. I do takich właśnie odbiorców też postanowiliśmy tym razem zapukać. I wszystko, i na kolumnie high-gainowy wzmacniacz Hellstone, na kolumnie Bogner 4x12, starej kolumnie, naprawdę dobrze brzmiącej, z mikrofonami Shure 545 i Royer 121, dokładnie, czyli wstęga. Miks mikrofonów wchodził, jak pamiętacie, na nasz stół, wychodził jednym śladem w Tonex Capture, w taką skrzyneczkę kompensującą, po czym wchodził do oprogramowania. To wszystko mamy już za sobą. Dzisiaj jesteśmy krok dalej, czyli my dzisiaj będziemy porównywać 3 źródła. Pierwszym źródłem będzie wzmacniacz przez mikrofony, tak jak został nagrany przez nas. Drugim źródłem będzie oprogramowanie, na które nagraliśmy te brzmienia, a trzecim źródłem będzie już Tonex Pedal, w którym my zaimportowaliśmy te brzmienia do urządzenia. Czyli tak, jak można będzie wrzucić do urządzenia i zabrać je ze sobą do studia, na koncert, jak tam sobie chcecie. Jesteśmy bardzo podekscytowani, bo to jest ten etap, kiedy będziemy mogli porównać razem z Wami. I pamiętajcie, bez osądów, co lepsze, co gorsze. Niech każdy sobie sam we własnym zakresie oceni tą sytuację. My robimy wiarygodny test ABC. Bo może się okazać, że już ten sprzęt tego typu, czy Neural, czy Headrush, czy Kemper, czy tam jeszcze inne marki tego typu i właśnie Amplitube, czyli IK Multimedia, może już są tak blisko, że może warto poruszać się już tylko w tym świecie, a może nie. Sami to ocenicie, my dajemy Wam tylko narzędzia do takiej oceny. Więc jedziemy. I na początek bas. Z poszanowaniem naszych przyjaciół. Bas. I Mikołaj będzie grał na basie. Będzie grał na basie. Teraz tak. Magiczne palce będą przełączać kanały na stole. Wszystkie 3 już wcześniej mniej więcej ustawiliśmy w jednym poziomie. To, co świeci się na czerwono i Wy teraz widzicie, to są kanały zmutowane. Będę przełączał kanały, będę przełączał traki na poszczególne źródła i będę mówił, co w danym momencie gra. Jedziemy z koksem. Tor pierwszy A. Wzmacniacz z mikrofonem. I zobaczcie, bo to już przełączyłem na wzmacniacz, który wrzuciliśmy do oprogramowania, czyli do komputera, na oprogramowanie Tonex i jest zupełnie przyzwoicie. Teraz wrócę z powrotem na wzmacniacz i ponownie wracamy na oprogramowanie Tonex.
Teraz dla odmiany ta sama barwa już zaimportowana do urządzenia zewnętrznego, czyli do Tonex Pedał. Dobra, i teraz Mikołaj będzie grał, a ja będę przełączał i mówił, co robię, dobra? Czyli tak, zaczynamy od wzmacniacza. Komputer. Pedał. I znowu wzmacniacz. Pedał. Oprogramowanie. I wzmacniacz. Dziękuję. A jak tobie pod palcem? Bardzo dobrze. Według mnie jakby różnica jest praktycznie zerowa. Wszystko brzmi bardzo podobnie. No z naszej perspektywy też. To znaczy mam takie wrażenie, może sobie trochę wkręcam, że wzmacniacz z mikrofonem ma nieznacznie cieplejszy dół i może trochę więcej niskiego środka. Ale może jest to tylko wrażenie z miejsca, w którym siedzę w tej chwili. Generalnie można powiedzieć, że już załadowana próbka do komputera, a potem przerzucona z komputera do urządzenia, to między tymi z komputera i z urządzenia różnicy praktycznie nie ma, a między prawdziwym wzmacniaczem a próbkami to jest jakiś niuans. Więc mamy dowód naoczny i nauszny, że te światy zaczynają współdziałać ze sobą. Czy jeszcze coś z basu chcemy pokazać? No mamy tylko jedno brzmienie tak naprawdę skapczarowane. Okej. Myślę, że wszystko w temacie. Teraz przerzucamy się na wzmacniacz Sword i tu będziemy mieli dwie odsłony, bo Sworda zrobiliśmy w dwóch wersjach, bo zrobiliśmy jeszcze z klonem jako drive'em przed. To za chwilę. Ok. I mamy test numer 2. Porównanie wzmacniacza butikowego typu Fender, tak jak opowiadał Mikołaj, Sword, z mikrofonami i własną kolumną. I to jest tor A. Tor B, spróbkowany, skapczerowany sound do komputera i dźwięk z komputera, czyli taki jakbyśmy nagrywali przez aplikację. I tor C, zaimportowany profil do urządzenia. Słuchamy, no nie ma o czym gadać. Co będzie robił na gitarze, to już opowie Mikołaj. Będę grał na gitarze, wspaniałym Stratocasterze Fendera z 72. Tą gitarę dostałem od ojca chrzestnego Grzesia Skawińskiego i zacznę od przystawki nekowej. Bardzo proszę. I zaczynamy jak zwykle od wzmacniacza prawdziwego, lampowego, z własną kolumną i mikrofonami. Dobra, ja w międzyczasie przełączyłem na capture z oprogramowania, czyli z komputera. Zresztą dla ułatwienia będę mówił wzmacniacz, komputer, pedał. I to od razu będziecie wiedzieli, o które źródło chodzi. Nie powiedziałem głośno, że to robię, więc w międzyczasie barwa się nieznacznie zmieniła, ale nie wiedzieliście na co, więc zrobimy to jeszcze raz. Wzmacniacz. Dobra, dziękuję. Komputer. Pedał.
Komputer. Wzmacniacz. Komputer. Pedał. Dobra, dziękuję. Mamy sytuację, w której wzmacniacz gra nieznacznie z mniejszym gainem. Właśnie też zauważyłem, mógł się że zrobić wolum mniej, wolum mógł się zrobić mniej. Bo Ja rzeczywiście bym między... bo słychać było przez te, że po prostu mniej przesteru. Ja bym szukał gdzie indziej. Dla przypomnienia, pomiędzy robieniem capture'u a porównaniem mieliśmy firmware update i Tonex ostatnio udoskonalał precyzyjność input gainu w urządzeniu. I dla jakby mojego czystości tutaj jakby I sumienia spokoju. sprawdźmy, jak to wygląda obecnie. Okej. Okej, to może od razu opowiedz, dlaczego było to takie kontrowersyjna ta sytuacja. Jasne. Sytuacja wygląda tak, że mamy parametr globalny pod tytułem input gain, co jest dość samo oczywiste, to znaczy wzmocnienie czystego przedwzmacniacza, zanim on w ogóle dźwięk zostanie przeprofilowany. Mamy wrażenie, że w obecnej sytuacji jest tego gainu więcej niż na wzmacniaczu, dlatego wprowadzam lekką korekcję. Najprawdopodobniej i z naszych testów jakby przedfilmowych, jakbyśmy zostali na tym firmware'ze i zostało tak jak było, to byłoby w porządku. Ale dla przyzwoitości zróbmy tak. Mniej, dobra. Pograjmy chwilę. Dobra, teraz daję pick-up bridge'owy, żeby też wzmacniacz miał więcej łamania się od sygnału. Dobra. Ja jeszcze tylko napomnę, w międzyczasie jak Mikołaj grał, ja tą samą operację zdjęcia gainu wejściowego wykonałem na Apollo, dzięki czemu mamy... Okej, a ja skompensowałem wejścia na mikrofony wzmacniacza, czyli wszyscy w trójkę wykonaliśmy pewną operację, która ułatwi nam teraz jakby słyszenie tej barwy na podobnym poziomie głośności i na podobnym poziomie przesteru, nie ingerując w same capture'y, nie? Czyli to, co Łukasz powiedział, w międzyczasie pojawił się update firmware'u w urządzeniu, co spowodowało trochę zmianę parametrów w stosunku do tych, które mieliśmy robiąc capture'y. Także teraz sytuację mamy zbliżoną do idealnej. Możemy grać. Zaczynamy od wzmacniacza. Komputer. Pedał.
Wzmacniacz. Komputer. I pedał. Bardzo dziękuję. Dobra, Teraz dopnijmy sytuacja jest klona. dobra. Nie? Teraz sytuacja jest dobra. W międzyczasie Łukasz podłącza klona, czyli Centawo od Worm Audio. Bardzo dobra replika klona Centaura. Skomentuję trochę to, co słyszeliśmy. I znowu jest tak, że mam wrażenie, że prawdziwy wzmacniacz ma bardzo podobne pasmo, ma bardzo podobną dynamikę. Miałem trochę wrażenie, że jest jaśniejszy i ma minimalnie mniej gainu. Tak, właśnie jeszcze z tym gainem, nie? Bo na przykład między komputerem a efektem według mnie różnica praktycznie nie istnieje, nie? Ale rzeczywiście wzmacniacz też pod ręką ma mniej gainu i trochę bardziej sztywny jest przez to. Tak, ale to jeszcze raz mówię, to może być możliwe, znaczy to może być, za to może być odpowiedzialna sytuacja zmiany globalnego input gainu w samych urządzeniach. Jeszcze tutaj to dopracowujemy, ale to, co najważniejsze, już można było usłyszeć, nie? Czyli że znowu jest bardzo blisko, bardzo blisko. I my mamy ten przywilej, że bawimy się tym, słuchamy i tam sobie testujemy te brzmienia, natomiast nie musimy podawać żadnego werdyktu. Wy sami oceniacie, jak wam się to podoba i w którą stronę pójdziecie. Odsłona trzecia. Zdejmujemy tego gainu jeszcze? Tak, i teraz jeszcze dopracujemy To tą wyłącz chwilę. klona. Dobra? I odsłona trzecia, czyli za chwilę zagramy na klonie. Teraz zrobimy tylko jeszcze szybką korekcję input gainu. Teraz. Jest blisko. Więcej jest. No? Jest więcej na aplikacji, nie? No, tak, Okej, już i jesteśmy teraz, bardzo blisko. Teraz to jest wzmacniacz. Pedał. Tu jakby jest ciutkę więcej, nie? Jeszcze. Jeszcze kostka ma więcej. Jeszcze trochę. Jeszcze tak z No decybel. właśnie nie. Ja też już... Moim zdaniem jest ok. Jest okej. Okej, mamy to ustawione. I teraz włączamy klona i zmieniamy w obu urządzeniach barwę na barwę z klonem. Z klonem. Zaczynamy od wzmacniacza prawdziwego. Tak, i przystawka nykowa i środkowa. Komputer. Pedał. Za dużo gainu. Bardziej gainu. Dobrze. Komputer. Pedał. Wzmacniacz. Komputer. Pedał. I wzmacniacz. Bardzo ładnie. No, co myślicie? Podobnie, nie? No, jest dobrze, jest. Podobnie i szczerze mówiąc już, bo mamy sytuację, gdzie mamy dźwięk na wierzchu, nic tu nie gra pod spodem, ale jak doszły bębny, basówka, klawisze, pożeracze pasma
i tak dalej, to no, ja już wtedy bym tak typował, że mało kto by się zorientował, co jest co. Myślę, że sam miałbym z tym kłopot, bo nie mówimy tym razem, co wybieramy, bo co nam się bardziej podoba, tylko mówimy, na ile jest to do siebie podobne i na ile jest to narzędzie jakby kreatywne w ramach tego jednego brzmienia skierowanego na prawdziwym wzmacniaczu, a potem odtworzonego w komputerze i potem w urządzeniu zewnętrznym. Teraz chwila na naszą modyfikację całości, ponieważ przechodzimy na najciekawszy w tej odsłonie dla mnie wzmacniacz, Hellstone Prodigy Tiberius. powiedział głos z niebios. Tak. Chociaż nazwa Hellstone nie bardzo kojarzy się z niebiosami. No dobra. Aczkolwiek jest kanał, nazywa się Heaven, więc... No tak, ale my go akurat dzisiaj nie pokażemy. No teraz pokażemy piekło. Nie, najpierw ziemię. Pokazujemy Piekło ziemię. Kanał drugi wzmacniacza Hellstone. Docelowo Tomek, jak konstruował ten wzmacniacz, to miał pewnie na myśli gdzieś świat trochę Soldano, trochę Messy, trochę Marshalla, takiego dopalonego w kierunku Friedmana. Tak to czuję, tak to też trochę wiem, bo pamiętam, jak to się tam działo. No i zrobiliśmy tego capture. Ja byłem najbardziej ciekawy. Nie ukrywam, że też trochę i pod kątem tego programu, i to, że uwielbiam moich przyjaciół z Guitar Stories, ale też pod kątem tego, że zbliżamy się do nowej płyty Ptaki i ja chciałem między innymi ten sound też trochę pomacać. I już nie będę gadał ani zwalniał tempa głosu, bo niektórym się to nie podoba. Jedziemy do roboty. No to gitarka. Gibson Les Paul Gold Top Murphy Lap Łukasza. Z pick-upem. No Jakubisy na bridge'owym. Tak jest. Na początek Pick-up wzmacniacz z mikrofonami i kolumną Bognera. Komputer. Pedał. Wzmacniacz. Komputer. Pedał. Wzmacniacz. Ależ to gada, jak to brzmi. Nie widzicie w obrazku, ale siedzi tutaj Sebastian. Widzieliście go i widzicie go często w czołówce tego programu. To jest nasz kochany dźwiękowiec w Guitar Stories. Ja nawet nie chcę wiedzieć, co on ma w głowie teraz, ale ja mam to samo. Świetny sound. Świetny. Jak pod ręką. No czy jak zmieniałeś, to w sumie dla mnie, z mojej perspektywy, to tak naprawdę tak samo, nie? Jak ty myślisz? Są jakieś tam różnice, bardziej chyba trochę głośnościowe. Tak, ja to jeszcze próbowałem korygować na bieżąco. No. Tak, natomiast myślę, że w życiu jakby realnym to jest nie do odróżnienia jakby w kontekście muzyki. Nie? Czy to w piosence, czy na koncercie, to jest naprawdę blisko. No potężny takie mięcho, nie? Sound. Ja też chciałbym powiedzieć ważną rzecz, że dla mnie grającego jest trochę ciężej, ponieważ tutaj w customie mamy paczki wystrojone poprzez Trinova ST2 Pro i on daje lekką latencję, więc mi się trochę ciężej gra,
Ale oczywiście jakby tutaj i program, jak i samo urządzenie, no to jakbyśmy grali bez Trinowa, to tej latencji by nie było. To bardzo dobrze działa. To jest bardzo dobrze dopracowane. Tak. Mikołaj po prostu ma dyskomfort w samej grze. Jeżeli chodzi o słuchanie, to Przez Trinowa, nie tutaj. Tak. Ale jest sam opóźnienie. program i kostka jakby nie ma tej latencji, bo to już sprawdzaliśmy też przed programem. Tak jest. No dobra, chłopaki, no chyba już cieplej nie da się wyrazić ani o wzmacniaczu i o tym brzmieniu, ani o tym, jak to oprogramowanie i ta kostka umie to przeczytać. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. To jest moja opinia. Zresztą to jest nasza opinia. Tak. Każdy z Was pewnie będzie miał jakieś tam swoje przemyślenia. I ostatnia odsłona wzmacniacza Hellstone. Kanał Hell. Kanał, który umownie po polsku nazywałem kanałem solówkowym. Mówią na to lidowy, solówkowy, prowadzący. Według takiej starej nazwy gitarzysta nie był kiedyś solowy, tylko prowadzący, więc my mamy teraz prowadzący ton. Na wzmacniaczu pisze piekło. Ja wiele lat temu używałem wzmacniacza Hellstone, między innymi nagrywając i grając koncerty z zespołem Ptaki. I no, mam ten dźwięk wprogramowany, jakby gdzieś w swoje DNA. I no, co mogę powiedzieć? No, ja i Sebastian, którego nie widzicie, cali tutaj się pocimy na ten sound. No, także co mogę zrobić? Na początek prawdziwy wzmacniacz z mikrofonami i Mikołaj mówi, co zastosuje. Zastosuję znowu pick-up bridge'owy, później dam neckowy na jakąś partię typu solówka. Teraz na razie zagram stary riff, zresztą też z Ptaków, z piosenki Są takie dni. Dobra. Komputer. Dobra, mamy to. Według mnie też różnica jest jeszcze trochę w poziomach, nie? Głośności. I właśnie to robiliśmy, nie? Ty No, sobie no. grałeś, my ustawialiśmy jeszcze poziomy. Wydaje mi się, że teraz mniej więcej jest równo. Ja jeszcze ewentualnie mam drobną korekcję tutaj na suwakach. Możemy zacząć. Wzmacniacz prawdziwy. Komputer. Pedał. Wzmacniacz. Komputer. Pedał. I wzmacniacz. Pedał. Koniec. Koniec, nie Seba? A jeszcze Koniec. miałem zagrać kawałek taki solówkowy. I zrobimy to. Zagramy teraz fragment solówkowy, gdzie pokażemy chyba największe walory tego kanału. Zwróćcie uwagę na prowadzenie tonu przez to brzmienie. No i cóż więcej powiedzieć. Samo skapczerowanie jest absolutnie bez zarzutu. Bez zarzutu. Fajnie, bo od razu aplikacja Tonex posiada tuner, więc łatwo się przygotować. Teraz jedziemy solóweczki. I pick-up neckowy, neckowy. żeby trochę śpiewało, nie? Wzmacniacz. Komputer. Pedał.
Wzmacniacz. Pedał. Wzmacniacz. Jest ok. Komputer. Pedał. Ok, i teraz co? Była bardzo drobna różnica w dole pasma między trzema źródłami. Teraz dało się to usłyszeć na pick-upie neckowym, który z automatu wprowadził niskie częstotliwości do pasma. Szczególnie ten dół można było słyszeć o dziwo w capturze już wrzuconym do urządzenia zewnętrznego, do pedału. Domniemam, że to jest znowu kwestia takiego doszlifowania tego input gainu, ale nie jest to istotna różnica, która miałaby jakiś fundamentalny wpływ na barwę. Natomiast, no co mogę powiedzieć? No, znowu są to dźwięki niemalże identyczne. Jeszcze mogę chwilę na bridge'owym, nie? Pokazać takiego bardziej... Okej, bardzo proszę. Zaczynamy od wzmacniacza. Komputer. Pedał. Wzmacniacz. Komputer. I pedał. To urządzenie robi robotę bardzo dobrze. No, nie wiem jeszcze, bo nie zrobiłem sobie na przykład wrzutki tego brzmienia do Cortexa. Myślę, że będzie podobnie. Co tylko świadczy o tym, że jesteśmy już w takim miejscu w rozwoju technologii, że możemy nagrywać swoje ukochane wzmacniacze w bardzo dobrych warunkach do swoich urządzeń albo do komputerów i po czym zostawiać je w domu i jeździć już bez. Mając swoje brzmienie ze sobą zawsze i wszędzie. Ja jestem generalnie tym testem zbudowany i wcale nie mam takiego poczucia, że nastąpiła to jakaś klęska w którąkolwiek stronę. Można było oczywiście dopracować jeszcze ustawienie mikrofonów w pierwotnym brzmieniu, z tym, że w tym teście nie o to chodziło. Nie robiliśmy sobie takich ostatecznych barw płytowych, powiedzmy, tylko barwy Mieliśmy testowe. pokazać, jak te światy się też łączą, nie? Tak jest. I myślę, że tą robotę zrobiliśmy. Mamy w planie, ponieważ kończymy jakby tą część tych porównań z używaniem prawdziwych wzmacniaczy, czyli zrobiliśmy basowy, zrobiliśmy crunchowo czysty i high gainowy wzmacniacz, więc wszystkie kultury brzmienia. I na koniec, za chwilę dosłownie, musimy się tylko przeorientować, pokażemy Wam, jak Tonex zebrał dźwięk wirtualnego wzmacniacza Dream od firmy Universal Audio, czyli wzmacniacza, który sam zebrał w przeszłości barwę jakiegoś żywego wzmacniacza. Dajcie nam chwilę. I ostatnia odsłona w tym programie. Jesteśmy na Guitar Stories kanale, więc o czym możemy rozmawiać? O gitarach. I tym razem, i wzmacniaczach gitarowych, i tym razem dodaliśmy tutaj trochę cynamonu do tej przyprawy. Bo co zrobiliśmy? Już mamy opatentowane nagrywanie i kapczerowanie wzmacniaczy lampowych prawdziwych przez mikrofony. A teraz zrobiliśmy to, o czym mówiłem, kiedy kończyliśmy tamto wejście. Skapczerowaliśmy wzmacniacz wirtualny już skapczerowany. I zobaczymy, co się dzieje. Ja zamieniam się w ciekawość, co się dzieje na gitarze. Pick-up neckowy i zaczniemy parę fraz takich też szybkich.
Ok, zaczynamy oczywiście od wzmacniacza wirtualnego Dream od firmy Universal Audio. On będzie na torze pierwszym, czyli A. Komputer. Pedał. Dream. Komputer. Pedał. Zrób jeszcze tak z akordami Dobra. jakiś przejazd, taki riffowy. To jest wzmacniacz. Wzmacniacz, czyli Dream. Komputer. Pedał. Znowu wzmacniacz. Komputer. Pedał. Komputer. I wzmacniacz. Ok, przy teraz już w czasie trwania tego, jak Mikołaj grał, ja jeszcze trochę precyzowałem gainy, poziomy, znaczy się. I co? To jest ta sama próbka skapczerowanego wzmacniacza w wersji skapczerowanej przez Tonexa, a potem wrzuconego z komputera na pedał. Generalnie są pewne różnice, tylko nie wiem, czy one wynikają z tego, jak karta muzyczna komputera czyta gitarę i jej sygnał, jak Tonex pudełko czyta gitarę, a jak czyta sam Dream, bo to są już jakby trzy niezależne systemy teraz z przetwornikami analogowo-cyfrowymi na wejściu i cyfrowo-analogowymi na wyjściu. Baza dźwięku jest na pewno podobna, no generalnie to jest ta sama. Nie wiem, co gitarzysta grający. No, ja uważam, że jest naprawdę bardzo podobnie. Też rzeczywiście jeszcze może ewentualnie trochę się gainem różni. Też barwa, na której grałem, miała trochę za mało gainu na te moje takie tutaj glisowe partie. Natomiast do dżinżynów akordowych, tych takich bardziej otwartych riffów, to jak najbardziej wszystkie brzmienia mi się podobają. I każde brzmienie można użyć, nie? I też to, co już Łukasz mówił i ty, tata też, że później w nagraniu ta różnica nie będzie tak słyszalna, jak dojdzie bas, bębny, klawisze i później mix, nie? To też zawsze te różnice co ogólnie znikają. możemy powiedzieć? Ja myślę, że konkluzja jest taka, że Tonex umie? Umie. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że Tonex umie kopiować brzmienia. Program też, nie? Tak, zarówno jakby software, jak i następnie te same profile na urządzeniu grają właściwie tak samo. Mimo tego, że pomiędzy odcinkiem o profilowaniu a odcinkiem porównawczym mieliśmy firmware update, no ale jakby życie. Testowaliśmy wzmacniacze, testowaliśmy wzmacniacz cyfrowy, testowaliśmy wzmacniacz z drive'em. Wzmacniacz basowy. Jakby staraliśmy się pokazać szeroki spektrum możliwości Tonexa. Tak jest. Tak jest. Wielu fanów brzmień high-gainowych, mam nadzieję, będzie też usatysfakcjonowanych w związku z pojawieniem się Świętego Grala, czyli Prodigy. I myślę, że co? Myślę, że ten odcinek już zakończymy. Myślę, że to, co mieliśmy wam do przekazania, czego sami byliśmy niezwykle ciekawi,
dokonało się. Nie można powiedzieć teraz już na pewno, że te urządzenia są po tej drugiej stronie barykady, czyli kiedy już odtwarzamy gotowe brzmienie, gorsze od na przykład analogicznych urządzeń innych firm, bądź samych wzmacniaczy. Co należy o czym pamiętać, i ja myślę, że jeszcze to nie padło, ale wszyscy się ze mną zgodzicie, że my robiliśmy brzmienie żywych wzmacniaczy. Co to znaczy? Że to nie, żeby było jasne, to nie Cortex, to nie Kemper, to nie Headrush w tym wypadku, to nie tam, czy tam w innym wypadku, to nie Tonex w tym wypadku, tak grają tą barwą konkretnie, tylko barwa konkretnie jest od twórcy wzmacniacza lampowego. Czyli, że cały, moim zdaniem, hołd, jaki można ktoś złożyć, jeżeli któraś z tych barw Wam się dzisiaj podobała, to z hołd i patrzeć musimy, żebyśmy nie zgubili celu głównego. Patrzeć musimy na tych konstruktorów, którzy stworzyli te wzmacniacze, którzy je zbudowali. To oni stworzyli to brzmienie. A my dzisiaj tylko testowaliśmy, czy możemy to brzmienie podebrać na małą kostkę. do urządzenia cyfrowego. Tak jest. I potem nim się posługiwać. Też trzeba pamiętać, że wszystkie brzmienia, które mieliśmy, nie miały żadnego EQ. To po prostu czyste brzmienie dostawionych mikrofonów do paczki. Tak jest, tak jest. I myślę, że to jest najlepsze podsumowanie. Czyli pamiętajcie jedno, że brzmienie Marshalla to Marshall. Brzmienie tam Kempera to jest ciągle tylko brzmienie cudzych wzmacniaczy. Brzmienie Cortexa to ciągle jest brzmienie istniejących już wzmacniaczy. Ale brzmienie na przykład już w tym wypadku Hellstona, czy Bognera, czy Laneya, czy Soldano i tak dalej, to są brzmienia konkretnych wzmacniaczy lampowych, gdzie konkretni ludzie za tym stoją. Ich wrażliwość, ich geniusz, ich umiejętności elektroniczne. Więc oceniamy, za brzmienie oceniamy konstruktorów wzmacniaczy, a za możliwości oddania tego brzmienia oceniamy już budowniczych, przenośnych samplerów gitarowych. To tyle od nas. Chcieliśmy Wam bardzo serdecznie podziękować za dzisiaj. Kto dotrwał Za do końca, oglądanie filmu. myślę, że było warto. My, jak będziecie chcieli, to jesteśmy do dyspozycji. Dziękujemy. Dziękujemy.